Moi drodzy, w dłoniach trzymam czytnik e-booków o nazwie Kindle Paperwhite 4. To jest zgrabne urządzenie, które ma wiele zalet, ale do mnie najbardziej przemawia fakt, że można przy jego pomocy czytać książki nocą, nie psując sobie wzroku, i można też czytać w kąpieli, gdyż to jest całkowicie wodoodporne. A czytając możemy wirtualnie podróżować, ale też realnie podróżując możemy zabierać ze sobą całą swoją ulubioną bibliotekę. I właśnie takowe czytniki ma w swej ofercie sklep internetowy X.com, który jest partnerem tegoż odcinka. A ja zabieram Was teraz w podróż do Sarajewa. I w tę podróż zabieram swoją bibliotekę. Jesteśmy w jedynym europejskim dużym mieście, gdzie wschód tak intensywnie i tak wyraźnie łączy się z zachodem. Można w dodatku dokładnie wytyczyć granicę spotkania tych dwóch światów. Jak widzicie, jest to granica umowna, nie jest to granica państwowa, bowiem mamy z tej strony tureckie miasto, czyli dawną Czaršiję, ale już w tę stronę miasto europejskie i miasto austro-węgierskie. Zatem chciałem, by to Sarajewo dzisiaj rozebrać kawałek po kawałku, by opowiedzieć Wam o kolejnych warstwach, by opowiedzieć Wam o tym, jak ono powstawało i dlaczego jest takie cudowne. Trzeba zacząć od początku, czyli trzeba zacząć od tamtej części, czyli trzeba zacząć od Starego Miasta, od Baš-Čaršije, bowiem to właśnie Turcy stworzyli Sarajewo. Na początku mieszkali tutaj Słowianie. Oni byli głównie prawosławni, ale byli też prawdopodobnie i katolicy. Franciszkanie już w XIII wieku dotarli do Bośni. Byli też bogomili. I pod koniec wieku XV przyszli Turcy. Połączyli kilka osad i nazwali ten nowy twór Sarajewo od dwóch tureckich słów: saraj, czyli pałac, oraz owasi, czyli teren wokół. No i powstało to właśnie. Jakże chętnie powtarzamy historię o tym, jakoby Europa zawdzięczała kawę niejakiemu Kulczyckiemu, który po bitwie pod Wiedniem w tureckich taborach znalazł kawowe ziarna i otworzył w Wiedniu pierwszą kawiarnię. To znaczy Kulczycki prawdopodobnie istniał i być może znalazł ziarna, ale kawa była w Europie znacznie wcześniej, gdyż Europa zawdzięcza kawę Turkom. Zatem tutaj w Sarajewie pito kawę na długo przed wiedeńską bitwą. Zobaczcie Państwo, co tu się dzieje. To miejsce działa od 150 lat i pan, tak samo jak jego ojciec i tak samo jak jego dziad, ręcznie tę kawę miele. Tu się mówi tuca, ona na górze jest palona, a następnie jest na proch właśnie w ten sposób ręczny mielona. Możemy ja, dobra, postawim na oczale. O, koliko to ima težine? 15 kila. No to nie... U sredinu, dobro. Drodzy Państwo, ten przyrząd do uderzania waży 15 kilo. To jest żelezo, da? I trzeba walić w sam środek. Chwala puro. Pamiętajcie, tutaj kawa po kahwa. Jeśli będziecie w krajach dawnej Jugosławii, to kawa jest w Chorwacji, kafa w Serbii, a tutaj w Bośni jest kahwa. I to musi być idealny proszek po to, żeby dało się ją zaparzyć w dżezwie. 150 lat tradycji. Jeszcze jedną rzecz chciałbym pokazać. Tutaj na ścianie mamy zdjęcie dziada obecnego właściciela, który robił to samo. Co trzyma w dłoni? Tacę z kawą. A, uwiek se stavlja malo hladno i wodę. Nie, ovo je topla. A, topla. Kužim. I to je džezva. I ovo je džezva. I ovo je džezva. Jedno i drugie je džezva. Ovo
Ovo se gore zove kajmak. A kajmak kao sir. Ne, ovo je kajmak od kahli. A Razumiješ? kajmak od kahve. Czyli... I sad se mora ovo raspodijeliti jednako. Aha. Da svi finđani budu isti, jel me razumiješ? Da. Wielkie odkrycie, kajmak to znaczy kożuch po prostu. Evo vidiš, Dobro. sad ćemo ovako. Okej. Czyli ten kożuszek się rozdziela do każdej filiżanki, a potem się nalewa Svi kawę. će imat kajmak isti otprilike. Czyli to, co Włosi osiągają przy pomocy ciśnienia, ekspresu, czyli kremę, to tutaj osiąga się po prostu przez dodanie tego kawowego kożuszka. Znači, je li cukor sečer je unutra? Nije. A, tu je. Evo ovako. No ja bez. Bez ništa. Dobro. Evo recimo, ja pijem sa. Dobro. Evo, ubacim unutra Dobro. i promiješam. Jako baš fina kawa. Oto serce Baszczarsi, tak naprawdę jedyny tutaj duży plac. Tam już jeżdżą tramwaje, tam już jest ulica, która oddziela Baszczarsiję od reszty miasta. Gołębie, one są i w Krakowie, i w Wenecji, i w wielu innych miejscach, ale czegoś takiego nie ma nigdzie poza dawnym światem osmańskim. To jest mianowicie Sebil. Sebil, czyli fontanna. W naszym przekonaniu fontanna to jest miejsce, z którego woda tryska do góry. Tymczasem tutaj fontanny, zwłaszcza te stare, wyglądają tak właśnie. Zresztą to jest pozostałość po dawnym akwedukcie, no bo przecież kiedyś woda nie szła tutaj systemem miejskiej kanalizacji i modernymi rurami. Woda lodowata, woda z gór, woda niezwykle ożywcza, która pełni ważną rytualną funkcję. Przy każdym meczecie jest, bo trzeba się obmyć, a w tym wypadku pełni jedynie funkcję ożywczą. O, jak dobrze. Chcecie wiedzieć, skąd biorę Panamy? No, Panama mimo nazwy wyrabiana jest w Ekwadorze z włókien palmowych, ale przecież nie latam po nie do Ekwadoru. Kupuję je między innymi tutaj. Już któryś raz. Na Baszczarszyi jest wszystko. To jest właśnie coś, co kocham. Sklep pusty, pan pewnie pije kawkę, jest Panama, jest certyfikat. Dobra, zobaczmy. Dobra, ta trochę za duża. Poszukam. Na bank wyjdę stąd w kapeluszu. Oczywiście można tu również kupić i fezy, ale Panamy, mówię wam, Baszczarszija, Sarajewo. Najlepszy adres na zakupy. 63. Ta wydaje się dobra. Idę poszukać pana. A, ja myślim, što myslíte, je li okej? Dobro. Da? Dobro. 100 maraka znači? Okej, dogovoreno. Molim was. Lemoniada ze świeżo wyciśniętych cytryn. Ja nawet wolę bez cukru. Tradycyjna shisha wel nargila i godziny mitrężone w kaficzach. To jest właśnie Sarajewo. Chciałbym, byśmy teraz wrócili jeszcze do historii. No więc mamy Słowian, chrześcijan różnej maści i przychodzą Turcy. Zatem Turcy przynoszą islam. Część z tych Słowian przechodzi na islam, żeby zachować swoje przywileje. Reszta zostaje przy prawosławiu i przy katolicyzmie. Ale na początku wieku XV
królowie katolicy w Hiszpanii dokonują ostatecznie rekonkwisty, czyli wyrzucają Arabów, Maurów z Półwyspu Iberyjskiego, ale również wyrzucają Żydów. I wówczas to sułtan Bajazyt II, a już wówczas Turcy rządzą tą częścią Europy i tworzą Sarajewo, zaprasza tychże Żydów do siebie. Zatem przybywają tutaj Żydzi, ale Żydzi sefardyjscy, czyli tacy, którzy mówią w ladino, czyli w takim protohiszpańskim, mówią w języku Cervantesa i ta gmina żydowska była tutaj bardzo silna aż do roku 1992, aż do wojny domowej w Jugosławii, aż do oblężenia Sarajewa. Do tego w czasach Austro-Węgier przyjeżdżają Żydzi aszkenazyjscy. Zatem mamy chrześcijan wszelkiej maści. Mamy muzułmanów, mamy Żydów, zarówno sefardyjskich, jak i aszkenazyjskich. I mamy tę mieszankę, która w tej niewielkiej w sumie dolinie pomiędzy górami oddaje się własnej historii, własnym zwyczajom i zarazem nawzajem się podpatruje i powstaje ten cudowny konglomerat. Tak jak i przed wiekami, znaczna część czarszyi pełni po prostu funkcje handlowe. No, sprzedaje się tu niemal wszystko, magnesy na lodówkę, t-shirty, ale co ważne, w dalszym ciągu działają tutaj rzemieślnicy i wiele z tych rzeczy, które są oferowane, wytwarza się na miejscu. To nam się może podobać, bądź nie, lecz jest autentyczne. To nie są rzeczy przywiezione z Chin. To nie są, drodzy Państwo, krupówki. Słyszę dźwięk charakterystyczny. Tak, zobaczcie. Po prostu pan przy pracy. Jak będzie to skończone, znajdzie się w witrynie warsztatu. Niemal każde większe miasto w Bośni ma swoją odmianę czewapów. No więc są czewapy banialuczkie, czyli z Banialuki, są czewapy z Mostaru, są czewapy z Trawnika i są w końcu czewapy z Sarajewa. Miejsce, które czewapy podaje, nazywa się Czewapdżynica. No i w Sarajewie również są spory już wewnętrzne, a która to Czewapdżynica w tym roku jest najlepsza. Niektórzy twierdzą, że najlepszy jest Hodžić, inni, że Ferhatović, jeszcze inni, że Żelio. Tak naprawdę można by studia uniwersyteckie tymże czewapom poświęcić. A co ja robię? No ja tylko biorę spis tych najlepszych, patrzę, gdzie jest miejsce i siadam. Oto moje zamówienie. Domowe kwaśne mleko, zwane w karcie jogurtem, ale pani do mnie mrugnęła okiem i spytała się, czy chcę domowe. No i to właśnie. Sprzedaje się czewapy po 5, dyszę i 15. Wziąłem środkową rzecz, czyli dychę. Zawsze na metalowym talerzyku. Ta bułka, lepinia, ona jest kładziona na ruszcie na czewapach. Zatem nasiąka tym, co mięso puszcza. Do tego już tylko drobno posiekana cebulka. A nie powiedziałem wam przede wszystkim, że wybór padł na Żelia, bo tu akurat zwolnił się stolik. No i ta nasiąknięta bułka, ta jakże prosta, jakże cudowna kompozycja, jeszcze kajmak ją uzupełnia. On się topi pod wpływem ciepła i otacza taką mleczną warstwą czewapy. Dlaczego czewapy? No bo czewap, kebab. Już wiele razy to mówiłem. To turecki wpływ, ale w Turcji czegoś takiego nie ma. To jest miejscowa koncepcja. Nigdy nie podają noża, tylko widelczyk. Jeśli mówimy o czymś nieskomplikowanym, o czymś prostym, co jest równie proste jak doskonałe, to są właśnie czewapi. Stygnie, jem, finito.
Większość ludzi na świecie czegoś słodkiego łaknie dopiero po zasadniczym, wytrawnym posiłku. Większość, no bo jak wiemy, są miejsca, gdzie najpierw podają kawkę i ciasto, a dopiero potem rolady i kapustę. Na przykład na Śląsku albo w części dawnych Prus. No ale ja słodkiego łaknę właśnie na przykład po czewapach. A wybór słodyczy jest tutaj ogromny. To jest miejscowa cukiernia. No i cały świat postosmański z czegoś takiego właśnie słynie. To są maleńkie dzieła sztuki, które mają cieszyć nie tylko podniebienie, ale również mają cieszyć oczy. Zaraz obok sklep. Sklep, bez wizyty w którym nie może się obejść, gdy jadę stąd na przykład z powrotem do Dalmacji. Bo wszyscy w Dalmacji mówią mi: przywieź, przywieź, przywieź. Co? Chałwa, domowa chałwa, albo pakowana, albo też kupowana z bloków, krojona na wagę, robiona tutaj. Tutaj tradycje różne przechodzą z pokolenia na pokolenie. Z pokolenia na pokolenie przygotowuje się tu kawę, z pokolenia na pokolenie przechodzą umiejętności wyrabiania dżezw i również robienia chałw, albo też czegoś, co tutaj nazywa się rachat lokum, a u nas się na to mówi rachat łukum, czyli te galaretki, bardzo często aromatyzowane na przykład syropem różanym. To jest tak słodkie, że aż wykręca zęby. Ale pyszne, pyszne, po prostu pyszne. Kupuję. Trochę waży, ale to jest również rodzaj sportu. Będę chodził po czarszyi z ciężarem i nim machał. Może trochę czewapów z człowieka zejdzie. Ćwiczenia z chałwą okazały się jednak zbyt wycieńczające. Jest lepki, nie do zniesienia upał. 30 parę stopni i wilgotność powietrza niemal jak w dżungli. Co najlepiej zrobić w taką pogodę? No najlepiej zaatakować organizm wrzątkiem. No ale sam wrzątek byłby nie do wypicia. Jest on tutaj na szczęście powszechnie podawany pod postacią tureckiej herbaty. Do tego rachat łukum i to jeszcze w takiej wersji, o jaką chodzi mi najbardziej, czyli olejek różany. Jezu, jakie to jest cudownie kaloryczne i bezsensownie słodkie połączenie. Za chwilę się spocę, a potem temperatury się wyrównają. Mówię wam, to jest nawet lepsze niż zimne piwo. No, może czasami lepsze niż zimne piwo. Lud bowiem pamięta i przekazuje to, co może pojąć i co potrafi przetworzyć w legendę. Reszta przechodzi mimo niego, nie zostawiając głębszych śladów, z niemą obojętnością bezimiennych zjawisk natury, nie poruszając jego wyobraźni i nie utrwalając się w pamięci. Ta długotrwała i żmudna budowa była dlań cudzą pracą na cudzy koszt. Dopiero gdy z tego trudu wyrósł wielki most, zaczęli ludzie przypominać sobie szczegóły i powstanie rzeczywistego, kunsztownie zbudowanego, trwałego mostu przeoblekać fantastyczne legendy, które oni znów umieli zręcznie snuć i długo zachowywać w pamięci. To fragment jakże potoczystej, fenomenalnej frazy Iwa Andricza: most na Drinie. To nie jest wszakże Drina i to nie jest ten most, bo to nie jest Wyszehrad, to jest Miliacka, to jest Sarajewo i most łaciński. Stary, z XVI wieku, turecki, ale znacznie mniejszy. No więc cóż ten fragment ma wspólnego z tym wszystkim? No, to był most. Po prostu ludzie traktowali go jako przeprawę przez rzekę. Ale właśnie w tym miejscu, w roku 1914, Gawriło Princip zastrzelił następcę tronu Franciszka Ferdynanda. I ten most przeszedł do legendy. Wraz z nim to, co legło w gruzach po wybuchu I wojny światowej. Austro-Węgry, kraina wielu religii i wielu kultur. Sarajewo to było kiedyś austro-węgierskie miasto.
to już jest legenda, nie Sarajewo, Austro-Węgry. Po Austro-Węgrzech został cały kwartał miasta z architekturą niemal identyczną jak w Wiedniu, Budapeszcie, Lwowie, Krakowie czy też Czerniowcach. Ale jak powiedziałem, Austro-Węgry to legenda martwa. Natomiast Sarajewo to legenda wciąż żywa. Chociaż wielu Sarajewian oddało życie tylko dlatego, że było mieszkańcami tego miasta. Mówię oczywiście o tragicznym oblężeniu z czasów wojny domowej z lat 1992-1994. To jest jedna z sarajewskich róż, czyli miejsca, w których upadł granat. Te zabarwione na czerwono oznaczają, że ktoś tutaj stracił życie. Śladów ostatniej wojny w Bośni jest w Sarajewie wiele i wiele jest cmentarzy. Cmentarzy prawosławnych, cmentarzy muzułmańskich, katolickich czy też żydowskich, a w końcu cmentarzy ekumenicznych. Ale na mnie zawsze największe wrażenie robi ten cmentarz. On składa się z dwóch części. Stricte muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Ale co najważniejsze w tej całej historii, ten cmentarz to jest fragment dawnych terenów olimpijskich. Nie było już gdzie w czasie oblężenia grzebać ludzi. I pomyśleć, że 8 lat wcześniej na tamtym stadionie, mniej więcej 200 metrów stąd, ci sami ludzie podczas inauguracji olimpiady zimowej razem śpiewali pieśni ludowe, razem tańczyli, a 8 lat później mordowali się. Wychowani w tym samym mieście, mordowali się tylko dlatego, że ten chodził do tej świątyni, a ten chodził do tamtej. Widikowac to jest po prostu punkt widokowy, no i z tego miejsca rozciąga się genialna panorama na Sarajewo. No nic dziwnego, że jest tutaj również restauracja o nazwie Widikowac po prostu. No dobra, restauracja restauracją, ale ja specjalnie dla Was uruchamiam tutaj naszą prywatną restaurację. Specjalnie dla Was, no bo jest 36 mniej więcej, albo też 37 stopni, no ale przecież nie możecie nie widzieć tego, co i ja widzę. Ale z powodu udaru słonecznego możliwego będę się sprężał i streszczał. Zatem wybrałem danie prościutkie, rosztil, czyli grill. Mamy tutaj taki grill przenośny i teraz zaraz go uruchamiam. I najpierw na tym będę opiekał papryki. 2 słodkie czerwone i 1 ostrą. To jest ostra, długa, liuta papryka. A to zaraz wezmę do cienia, bo się tu ugotuje. To są piękne, wykrojone przez panią w mięsnym sklepie kotlety cielęce z kością. No więc to do cienia, a to tak działa, piecze się, widzicie? Już są ślady rusztu. To musi zmięknąć. Niechaj się piecze. Skórka musi się przypalić. Bez tego papryka nie zmięknie, ale oczywiście można sobie potem taką przypaloną skórkę zdjąć. Co chcemy osiągnąć? Chcemy, żeby ona właśnie zmiękła. Zobaczcie, ona musi zrobić się taka, plastyczna. Ta może już czekać dalej na swoją kolej. Ona była najmniejsza, no a te jeszcze chwili potrzebują, ale zobaczcie, tutaj widać dobrze. O, ona mięknie. Ona robi się taka zwiotczała, sflaczała i właśnie o to chodzi. Skórka przypalona znacznie łatwiej odłazi. Żeby je obrać ze skórki, najlepiej jest papryki po upieczeniu wsadzić do jakiegoś worka, po to, żeby one odwilgły. Ale my się tutaj nie będziemy cackać. Mają, już zaczynam mówić po miejscowemu, mają idealną konsystencję. Więc i one wędrują tutaj, a ja błyskawicznie zasuwam po kotlety. One nie są niczym przyprawione.
miejscowi uważają, że mięso powinno smakować mięsem. Więc co teraz trzeba zrobić? Mam tutaj taki sos. To jest czosnek i zwykły olej. Postaram się trochę tego oleju teraz zaczerpnąć bez czosnku. O właśnie. I teraz trzeba tylko każdą stronę troszeczkę olejem posmarować. To nawet nie było solone. Tutaj się nie wsadza mięs do marynat. I teraz kładziemy, solimy z tej drugiej strony. Świeżo zmielona morska sól i po prostu pięknie na ruszcie smażymy. Cudo! Ha! To jest to. Cielęcina nie wymaga bezlitosnego męczenia ogniem. Ona może być w środku różowa, nie powinna być krwista, ale taka nie będzie. No zobaczcie. To jest po prostu najprostszy i najlepszy sposób na dobre mięso z rusztu. Co jeszcze? No jeszcze nie zapomnijmy o soli również po tej stronie. Zobaczcie, tu są takie smakowite obwódki z tłuszczem. No więc wypada to również przyrumienić. Niech to ogień maźnie. Dochodzą już na wyłączonym ruszcie. On jest gorący, ale wyłączyłem pod tym gaz. Jak sprawdzić, czy one są dobre, nie dziurawiąc ich? Wystarczy nacisnąć. Jeśli mięso stawia opór, a to stawia, znaczy, że jest idealne. Ono będzie różowe tutaj tylko przy kości. Można zdejmować. Jeszcze raz powtarzam. To jest uwaga niezwykle ważna dla wszystkich mięsożerców. Rzecz jasna, jeśli mięso jest dobrej jakości, a przebóg tutaj właśnie takie jest, nie trzeba go torturować żadnymi dodatkowymi przyprawami. Tylko jeszcze jedna rzecz, odrobinka, mianowicie ten olej z czosnkiem. Nie przesadzamy, troszeczkę. Gruba morska sól już była i w zasadzie mamy wszystko w komplecie. Papryki. Obierzcie je sobie ze skóry sami. Mnie się teraz nie chce. W tym upale to byłoby zajęcie zabójcze. Jeszcze do kompletu feferonki, czyli ostre papryczki. No i rzecz fundamentalna tutaj. Kajmak. Młody kajmak, czyli ten cudowny miejscowy ser na wierzch każdego kotlecika, tak, żeby jeszcze gorący został tym kajmakowym całunem otoczony. Spójrzcie, spójrzcie na to, ale spójrzcie również na to. To wszystko jest jedność. Co ja tu mogę powiedzieć? Sarajewo, lubawi moja. I dzisiaj jest tutaj kolejka, ale użyłem wszystkich swoich wdzięków, a to jest legendarny Sejo Brajlowicz. Jest. Najbolja kuchnia w Sarajewu. 100%. Ja sam ciul. I dalej. No, trudno się było dostać, ale jesteśmy. Na początek domowa rakija i bardzo mądra inskrypcja. Ako ne możesz swe popiti, nemoj si počinjati Sejo Brajlowicz. Czyli jak nie możesz wszystkiego wypić, to nawet nie zaczynaj. No zobaczę, czy ja będę mógł. Żywieli. Gorąca lepinia, trochę kajmaku. Na początek czekamy na stół. Tu jest prawdziwe piekło. Tu jest kilkaset osób, albo i więcej. Ovo sam ja sušio biftek, Da. ovo je čudo neviđeno. Znaczy, wyście to suszyli. Ja, lično. To jest suszona wołowina. Fala puno. Madam, Madame. ja. Cudo newidzieno, czyli cudowność niewidywana. E, Baš samo na fenomenalan. menima, ne treba to žvakati. Baš fenomenalan. Yes. Słuchajcie, Šef, very good, uživajte. tu się dzisiaj będzie naprawdę trochę działo. Ovo je naša pečenjera, svaki dan se okreću janjci, teletina, jagnjetina, jaretina, teleće butkice,
i telecze mięso domaće. Pan Sejo jest niewiarygodny, ma Dawaj tyle to. energii, że mógłby nią napędzać całą elektrownię. Zasuwa, a tu jest 200 osób minimalnie, czeka z 50. To podobno ma być stolik dla nas, ten zasadniczy. No moramu swe popiti, dogovoreno. Gemisz, dobro, Pravi gem. dobro, pravi gem. Za damu, izvolite. Za damu, Jeste? mi smo Živjeli, 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 živjeli. živjeli. Ajde. Znači je to u početka dimljeno ili ne? Ne, ovo je biftek, to je meso manj kategorije junetina. Da, To je sa mog ranča, sa moje farme. da, To stoji u pajicu 21 dan. da. I drugi dan se prekrene, ono na pola se prekrene, 14 dana tamo. I posle ovo prekrene se i to stoji u pajicu i digne se da se suši na laganoj vatri, na bukovom drvetu. Aha, To je meso baš onako, vidite šta je ovo. Evo, da. samo da menima ne treba ništa žvaka. Ovo je satara moga dede. Da. I našli je meni, ja je malo napravio fintu i moj je rođendan to, 31.5.56. godine. A djedo je moj bio lovac, najbolji i neki kralj mu je poklonuo, to je moj djedo, poklonuo mu je ovaj zlatni. To je to. I bil mesar. Bio mesar, Amidže, babo, dedo, svi. I ja sam malo ušao u ugostiteljstvo zato što znam, ja sam kuhar, mesar, svašta sam ja nešto. Znači tradicija ide po generacijama. Da. I to je Jer to. da bi bio dobar kuhar, moraš prvo biti mesar. Osnovna stvar. Točno. Evo vidite, radi se puno. Sve se kuca, vidite danas imam 30.000 svaki dan u prosjeku. To ne može niko napraviti. Ko se napravi, nek se javi, ali znate šta još, ovo pričam javno, sve se kuca. Znači, mjesečno napraviš milion. To ne može niko. E, to je čudo neviđeno. To je Sejo Bregović. Ovo je nešto specijalno. Ovo je teleći biftek održan. To je Tito jeo. Zato je umro. Ne, mislim, umro zbog toga što bili stari. Da. Evo više. Ja ću to. O, majko moja. Majko moja. Drodzy Państwo, to jest cielęcy bewsztyk. I tu będą się zdarzać przeróżne rzeczy. Nad wieloma rzeczami ja mam kontrolę, ale nad tą nie. Energia tego człowieka, energia tego Ovo je maso miejsca domaće. sprawia, że musimy zdać się na to, co będzie. No więc wybaczcie, jeśli już przy 15 daniu, a może i przy 36, nie będziemy nic do Was mówić, tylko będziemy Wam może czasami machać. W każdym razie cielęcy bewsztyk. Special. Polany klarowany masłem. Zobaczcie, mam tak naprawdę ostry nóż do bewsztyków, ale mam też palce. I spójrzcie, co się dzieje. Spójrzcie, co się dzieje. Tak delikatnego, tak rozpływającego się w ustach mięsa nie miałem od dawna. To jest w zasadzie tylko sól i pieprz i masło, ale jakość tego jest całkowicie zniewalająca. Jest tak samo zniewalająca jak nasz gospodarz. To je više kao prva liga. Liga prvaca to je ništa. Ja, bravo, mestre. Treba još jednu ligu staviti. Liga ekstra. Evo, ovo je naša čuvena pljeskavica od pola kilograma. Gledajte ovo. I ovako. Da. Ajmo prastupi. Mówiłem, że tutaj nie mamy całkowicie kontroli nad tym, co się wydarzy.
Na razie domowa pleskawica To može. z domową lepińcą, z domową lepinią. Stavi ovdje ćevape, nek oni pomalo jesu. Ovo su ćevapi naši domaći. Bravo, Gledajte sve. ćevapi. Teleći ćevapi. Aha. Čudo ne viđe. A ovo je naša domaća telčja koljenca. Ovo, za ovo nam ne treba nož, ne bi samo ovako. Samo. To. Evi. Ne stoji tako, okej? Ty si majstor svijeta. Probaj ovo. Ty si majstor svijeta. Probaj to. A, probam. Bićem. Prijatno, gospodo. Hvala puno. Życie to jest teatr. Jedzenie to jest również teatr. A jeśli jedzenie jest dobre, to oznacza, że to jest dobry teatr. Idą tu z mięsem zupełnie tak jak u nas ksiądz z pogrzebem. No ale to jest weselsza okoliczność. Rezime króciutkie tego, co miałem. Zatem był ten bewsztyk wołowy, suszony, wcześniej marynowany. Był kajmak, była gorąca lepinia. Była w końcu pleskawica, były czewapi, był bewsztyk cielęcy ze świeżym masłem. Była, zobaczcie jak wygląda, tyle po niej pozostało. Golonka, udziec cielęcy gotowany. Słuchajcie, to miejsce jest absolutnie niezwykłe. To jest dzięki gospodarzowi, właścicielowi. To jest teatr życia. Teatr życia i tak jak każdy teatr może być dobry albo może być zły. A to na miły Bóg w kategorii teatrów i przeżycia jest poziom całkowicie najwyższy. To su rebra specijalna domaća, ispod sača. A, to je bila ova teletina što Je bila ona, što tamo sam pod Sačom. objasnio. A, da. Eto, svima pedak da manje. To zdaje się nie mieć końca. Njemu. Czekaj. Nek stoji. No, O ja patrzę. mało sałatki jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Byle nie za dużo. Gotovo. Može. Jo.